dopasiony sprzęt trzeba czyścić, trzeba wymieniać pastę, trzeba o niego dbać, prawda? Nasz klient chciał w takim naprawdę fajnym laptopie, jakim jest Asus Zephyrus G14, chciał zrobić czyszczenie, wymianę pasty, termopadów. Niestety wdał się w błąd i teraz laptop za kilka dobrych tysięcy złotych jest cegłą, nie włącza się. Dlaczego? Zaraz Wam opowiem, pokażę Wam. Także zapraszam na nowy materiał. Słuchajcie, tutaj mamy fajnego zawodnika, bo jest procesor Ryzen 9 5900, więc to już nie jest byle co. To już ma kopa. Jaka grafika? Zapewne jakiś RTX, tak strzelam. Jaki dokładnie wyjdzie w praniu. Natomiast przepiękny laptop. Po prostu te Zephyrusy mają obudowę aluminiową. Pięknie to wygląda. Centralnie, nie wiem czy to jest 13, chyba 14 cali zapewne, bo G14 to sugeruje, że tyle jest cali, ale super sprzęt. Bardzo mi się podoba linia tych laptopów. Jest taki kurde pro, no już jest klasa premium. Miło się na to patrzy. Także zaraz go rozbierzemy i zobaczymy, co tam klient nabroił. Bo to tym razem nie serwis, tylko klient, więc idziemy. Teraz tak, musimy go otworzyć. Na śmieciu już śrubki wykręcił, więc nie będę Was terroryzował. Dzisiaj generalnie materiał bez przycięć. Dlaczego? Bo nasz montażysta jest na urlopie, więc taki materiał wjedzie. Mam nadzieję, że nie będę Was terroryzował zbyt długimi treściami. Jak będzie, życie pokaże. Teraz weź to, otwórz. No, come on. Ale to jest dobrze spasowane. Tak się wydaje, ale ja Cię sunę. O, już listek wchodzi. Chodź, baby, chodź. Cyk, lecimy z resztą. A tu jeszcze jest jedna śruba, ale zapewne nie chce ona się wykręcić. Tak strzelam. Spróbujmy ją wykręcić. Faktycznie trzyma się sama w sobie. No i ściągamy dolną obudowę. No i co? Układ chłodzący jest brudny. Nie powiem, że nie. Zróbmy na niego zoom. Dlatego tłumaczę wielokrotnie. Słuchajcie, trzeba podejmować działania i czyścić sprzęty. Jak nie umiesz sam, oddaj do serwisu, zapłać kasę, niech zrobią to za Ciebie. Tylko oddawaj do takiego serwisu, który ma jakąś już wyrobioną renomę i w razie W coś się zepsuje, weźmie na siebie odpowiedzialność, bo tych laptopów, które do nas trafiają, gdzie klient oddał do serwisu, potem coś poszło nie tak, a serwis powiedział, no sorry, trudno. Wcale to nie jest jeden przypadek w miesiącu czy dwa. Trochę tego jest. To jest centralnie patologia serwisowa. O tym trzeba mówić jasno. Jeżeli znacie takie historie, możecie opisać z własnego doświadczenia, jakiś komentarz mile widziany, bo mówię, różne scenariusze życie pisało. No ale no nic, wracamy do niego. Więc tak, nasz Zephyrus ma czerwoną płytę. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się podobają laptopy z czerwonymi płytami. I ten laptop zakończył żywota. Właśnie, dlaczego się uszkodził? Słuchajcie, klient rozebrał go od spodu, ściągnął tą klapę, co ja w tym momencie. W momencie, kiedy... Czekajcie, niech zoom, dobra. W momencie, kiedy chciał wypiąć baterię, to jeszcze to złącze było podpięte. O, kawałek plastika się ułamał. O proszę. Wyskoczyło ze złącza bateryjnego. Widzicie, jakiś ząbek wyskoczył, ale nieważne. W momencie, kiedy wypinał tą blaszkę, to ta blaszka poleciała na płytę główną i gdzieś tu skoczyła na któryś układ, a bateria była podpięta. I od tego momentu laptop nie gada, nie reaguje na włącznik, nic się nie dzieje, więc jest lipa. Co się uszkodziło? Nie mam pojęcia. Zaraz sobie przemierzymy tą płytę w takiej formie, jak jest. Zobaczymy, czy jakieś rezystancje nam się tutaj pokażą podejrzane. Co w B plusie przede wszystkim. Najważniejszy jest B+, a dopiero później będziemy przechodzili do innych sekcji zasilających, więc kto wie.
laptop sporo kosztuje, bo w tym momencie myślę, że jakieś 6000, może i więcej. Ciężko powiedzieć, tak strzelać można, skoro to jest coś mocnego do gamingu, kto wie. Więc tak, B+, sekcja B+, będzie od góry. No i już powiem Wam tak, jest lipa. Te kondensatory to jest główna gałęź zasilająca. Mamy 23 ohmy na B+. No niefartownie, niefartownie. Może charger, może jakiś kondensator się przyjarał, dlatego jest 23 ohmy, a może jakiś górny tranzystor zakończył żywot, przepuścił przez siebie napięcie 20 V, poszło dalej i CPU, czy tam coś innego typu grafika skończyło swój żywot. No niedobrze. Kurde. A jak cewki w ogóle? Posprawdzajmy sobie. Ta cewka jest dobra rezystancja. 30-40 kΩ. Często pytacie, skąd wiem, na jakiej linii powinna być dana rezystancja. Nie wiem, bo to wynika z doświadczenia. Jeżeli mamy na przykład kartę graficzną, jakieś cewki obok niej, to na przykład ta cewka może odpowiadać albo za 3 V, bo to trzeba sprawdzić na boardview. Jak nie masz boardview, nie masz schematu, no to nie wiesz, od czego jest ta cewka. Albo to jest od 3-5 V, albo od zasilania ramów, ale jeżeli mamy te rezystancje w miarę wysokie, to jest git. I zobaczcie, jest 6 ohmów tutaj. 6 ohmów, powiem szczerze, nie podoba mi się w żadnym wypadku, ale może to jest, w sumie na logikę to ani to karta graficzna, bo na karcie graficznej mamy 0,1, ale to w namiernikach przeważnie tak pokazuje, ale tutaj 6 ohmów źle wygląda, bardzo źle, no ale co nie znaczy, że jest tragicznie. Dysk twardy jest? O, jest, 970 EVO+, czyli dysk fajny. Słuchajcie, teraz to trzeba będzie wyciągnąć tą płytę, bo szykuje nam się batalia. Mam nadzieję, że sobie szybko poradzę z problemem. Może inaczej. Trzeba stwierdzić, czy procesor przeżył tą akcję. A nawet zobaczcie, klient nie zdążył ściągnąć zabezpieczenia ze śruby. Układ chłodzący nie był grzebany. No szkoda, mówię, taki jeden głupi błąd, no bo no kto nie popełnia błędów? Ten, który nie ryzykuje. Łatwo będzie mówić, o zepsuł, bo blaszka wyskoczyła na płytę główną. No jasne, ale żeby była jasność, nawet jak miałem ostatnio laptopa pana Bartka, czyli ten laptop Asus od pana z Rzeszowa, to już po naprawie też odpinałem złącze baterii i powiem wam, że ta blaszka, nie że mi wyskoczyła całkowicie, ale cofnęła się o centymetr właśnie w prawo. I mało brakowało, też by dotknęła jakichś tam komponentów. I bym ugotował płytę, dajmy na to. I już byłoby źle, byłby problem. Więc takie rzeczy się zdarzają. Potem trzeba, jakby nie patrzeć, minimalizować straty. No i szukać serwisu, który będzie chciał się podjąć naprawy. No i kolejna sprawa, żeby osoba, która będzie to robiła, wiedziała w miarę co robi, bo nie chodzi o to, żeby teraz wykonywać jakieś próby wielce zwarciowe i podawać, nie wiem, 20 V na B+, bo z tej naprawy się zrobi jedno wielkie szambo. Tu trzeba podejść z głową, a to wymaga nie lada doświadczenia. Wiadomo, na sucho to się fajnie o wszystkim mówi, tak samo jak o naprawie laptopów. W praktyce jest różnie, bardzo różnie. Ile tu jest w ogóle dziwnych tych tasiemek. Ja osobiście lubię laptopy za ich kompaktowość, natomiast przy rozbieraniu, składaniu, to powiem wam, że już się robi ciężko, bo wszystko jest tak no, na styk porobione, nie? Tu złącze od speakerów, tutaj, nie wiem, coś kolejnego, może LEDy. Trzeba to wszystko powypinać. Trochę z lewej, trochę z prawej. No i wyciągasz. Co dalej? RAM. Ten laptop ma jeden bank pamięci na RAM, a pewnie z drugiej strony laminatu jest pamięć jaka? Nalutowana na płytę główną. A teraz tak. I patrzcie, co ważne, bo też bym przegapił. Zaczep jest z tej strony, więc podnosimy od tej, a nie, że wpychamy z tej i na hama wyciągamy. Żeby niczego nie uwalić, nie? Pyk. Zabieramy taśmę. I to jest przyklejone. Ten element jest przyklejony do laminatu. Taśma dwustronnie klejąca od klawiatury. Ale trzyma. O kurde. Trzeba będzie podgrzać delikatnie. Więc
powalczymy. Z takimi laptopami też jest ten problem, że wyciągnięcie tej płyty głównej to już jest lada wyczyn, więc słuchajcie, zanim będziecie chcieli wchodzić w naprawę sprzętu, sprawdźcie dokładnie, jak daną platformę w ogóle się rozbiera, bo to się tak wydaje, ale często, gęsto te sprzęty są kosmicznie trudne w demontażu. To się tak wydaje, ale kurde. A co mi się na przykład nie podoba, jeżeli chodzi o Asusa? Zobaczcie, w tym miejscu jest taśma od matrycy. Idzie tędy i przez cały układ chłodzący, który się nagrzewa do 95 stopni około, przechodzi taśma matrycy. Nie podoba mi się ten pomysł. Mogli puścić taśmę matrycy inną drogą. Mogliby ominąć cały heatsink, no ale tego nie zrobili. Specjalnie, nie wiem, no tak sobie ktoś to wymyślił, no i tak być musi, ale temat z tą taśmą i jej poprowadzeniem bardzo mi się nie podoba z serwisowego punktu widzenia. Teraz tak, jeszcze wypnijmy. Ale trzyma. No powiem wam, że ja nie mogę. Nie chcę się wypiąć. O, idzie. Dobra, wypięte. Siedzi. Teraz będzie problem ze zdemontowaniem układu chłodzącego. Nieraz wspominałem, że jeżeli na przykład złapiemy heatsink, tak, podniesiemy do góry, on się wygnie na środku. Później przy składaniu okazuje się, że nie dolega układ chłodzący i mamy problem z jego poprawnym skręceniem, doleganiem, temperaturami, oknem temperaturowym pracy podzespołów. No i słuchajcie, trzeba się będzie trochę namęczyć. I to nie będzie wcale takie proste. Trzeba będzie delikatnie podważać. Ajajaj, ale siedzi. Ten układ strasznie trzyma. Wentylatory. O, dawaj, spoks. Mówię, ciężko jest to wszystko wyciągnąć, to się tak wydaje, ale trochę z jednej, trochę z drugiej i wiecie, w końcu się uda. Delikatnie popodważać, nie na chama z jednej, tylko mówię, trochę z jednej, trochę z drugiej i dopiero wtedy za to się zabierać, bo to stwarza największy problem. Ależ siedzi ten układ chłodzący. Tu jest naprawdę grubo. Ajajaj, panie. Musimy teraz tak, kabelki od Wi-Fi zabrać, kolejny kabelek od anteny zabrać, z tej strony jest kabelek od matrycy, pyk, zobaczcie w jakich szczelinach to trzymają, cyk, zabieramy go. No i tak się zastanawiam, jak to stąd wyciągnąć, bo to nie jest hop-siup. Panie, to nie jest proste. Moduł Wi-Fi wykręcę, żeby nie było. I będę zaraz kombinował. Śrubka leci, ale do pojemnika. Jak to wyciągnąć? Płytę mogę podnieść trochę z tej strony. O, już. To w miarę ma ręce i nogi, ale cały czas trzyma mi też taśma. Poczekajcie, muszę hoterem podgrzać. Więc klej trzyma i to mocno. No i ciągniemy. Powoli, żeby nic nie urwać. Ale trzyma. Ale Franca. To tylko pokazuje, że wiecie, to jest robione po to, żeby Kowalski nie zaglądał do środka. Bo standardowy Kowalski sobie nie poradzi ze zdemontowaniem takiego układu chłodzącego. Ja mam z tym spore problemy, przy czym ja nie jestem jakimś tam super tutaj oblatany w rozbieraniu urządzeń. Ja wolę same laminaty naprawiać. Natomiast takie tematy u nas robi nasz Mieciu. Mieciu jest specjalista. Ja to tylko coś tam lutuję. O, wypinamy jeszcze ostatnie złącze. Cyk. I zabieramy. Chodź tu. Chodź, baby. A jeszcze klawiatura będzie podpięta? Nie, już odpiąłem. Kurde, fajnie to wygląda. A jak bumcyk trąba. Ładna ta płyta. Taka czerwona, nie?
Ale męczarnia była, żeby to wyciągnąć. No i ten układ chłodzący, tak jak wspominałem na początku, jest brudny. Całe wentylatory są zakurzone, a zapewne w środku tego filca będzie sporo. Jak będzie, sprawdzimy, będziemy mieli do tego okazję. Teraz musimy wyciągnąć właśnie chłodzenie, a trzyma niemiłosiernie. Kurde. Podygam nim na boki, o tak. Może puści. Grafika już puściła. Na CPU widzę, że trzyma bardzo mocno. Jakby coś było przykręcone, ale tak naprawdę nie jest. Więc baby, puść. Nie chcę puścić. Czego oni tam, kurde, użyli? Super glue? Bez jaj. No powiem wam, że jestem zdumiony. Możemy jeszcze zrobić taki patent, że podgrzejemy trochę hoterem. Ale na ile mi to da? Zobaczymy. Nie zaszkodzi podgrzać cały układ chłodzący. Grzejemy. Może faktycznie szybciej puści. Ok. No i dalej, próbujemy. Lepiej się rusza. O. Śrubki nie wykręciłem. No dobra. To się nazywa kompromitacja. Teraz pewnie puści. No raczej. Chociaż nie, no. On jest na ciekłym metalu, no tak. O kurde. Wentylatory wypinamy. Jeden, drugi. Nie zauważyłem tej śrubki, słowo daję. Ale fajny bajer. No tak. Tu jest specjalny glut. Silikon. Wow. Ale kurczę faza. I zobaczcie. Sam ciekły metal na samym środku procesora nie jest w ogóle obecny. W tym miejscu nie ma ciekłego metalu i nie ma ciekłego metalu na układzie chłodzącym na samym środku. To już powodowało, że ten laptop musiał się grzać, musiał dostawać wysokiej temperatury i z tego tytułu przegrzewał się. Dlatego klient chciał go rozebrać, chciał go czyścić. No płyta fajna, nie powiem. Tylko że dlaczego jest taka rezystancja na tym B+. Co możemy sobie teraz zrobić? Możemy zastosować taki myk, gdzie sprawdzimy pomiędzy B+ a innymi sekcjami zasilania, czy nie ma zwarcia na mierniku. Bo jeżeli pokażę, że teraz... No, come on. Jeżeli pokażę rezystancję, no jak jest 29 to super, ale jak pokażę 0,1 to jest problem. Robi się kuku. Nie no, tutaj jest w porządku. Dziwna sprawa. W sumie, słuchajcie, musimy pójść na mikroskop i przyjrzeć się laminatowi tam, gdzie mogło dojść do zwarcia. Ale zrobili to, nie wierzę. Patrzcie, tu mamy złącze od baterii, prawda? Terminal baterii. Zaraz za nim, bezpośrednio za nim jest charger. O kurde, ale układ. BQ24800? Pierwszy raz taki widzę. Standardowo jest wszędzie BQ24780 z literką S bądź bez literki S. A w tym wypadku nie wróży to nic dobrego. Ulala. Ulala.
Powiem Wam tak, to się tak wydaje, ale może tylko charger jest uszkodzony, natomiast nie wiem, czy można w jego miejsce wstawić 24780 tego beku. To jest dobre pytanie. Na tym rezystorze pomiarowym względem masy, chciałbym Wam pokazać, no to jeszcze tylko pyk. Szukamy miernika. To jest rezystor pomiarowy od baterii. Tak. 1,4 MΩ, czyli rezystancja jest wysoka. Idziemy na charger. Przydałby się teraz jakiś schemat do niego, żeby w ogóle sprawdzić wyprowadzenia, bo nie wiadomo, czy to jest to samo, co w beku 24780, ale zakładam, że tak. 20 ohmów. Tak. Pierwszy i drugi pin leci na rezystor pomiarowy. Trzeci pin to jest sterowanie bramką tranzystora pierwszego. Czwarty bodajże drugiego. Piąty to jest, tak strzelam, że AC OK. Szósty nie pamiętam. Siódmy nieużywany. Poczekajcie, muszę się zastanowić, bo trzeba przyjrzeć się płycie, nie? Przecież nie jestem czarodziejem. To nie jest tak, że patrzę na laminat i bam, wiem, co jest zgrane. Nie, muszę się mu przyjrzeć, zobaczyć, jak to jest w ogóle zrobione. O, i na przykład nie mając schematu, bo nie wiem, czy to dostępne jest, czy nie, na razie lecimy bez schematu. W tym miejscu mamy gniazdo zasilające. Napięcie wchodzi przez gniazdo, idzie na dwa MOSFETy, rezystor pomiarowy i te MOSFETy gadają z tym chargerem. Możemy teraz zrobić, no co, możemy zmierzyć sobie rezystancję na tym rezystorze, ale oczywiście wyjdzie nam te 28 ohmów. No i sprawdźmy, jest czy nie ma. No 21 ohmów. Tak. Zmierzmy sobie w ogóle te MOSFETy. Jaka jest rezystancja na nich? Czy nie są przebite? Mierzymy oczywiście bramka, źródło i tak dalej. Tu jest wszystko ok. Ten MOSFET. Nie ma lipy. Rezystancje są wysokie. Można by teraz było wylutować na przykład rezystor pomiarowy i w jego miejsce wlutować kabelek. I czekać cierpliwie na to, aż coś się zacznie nagrzewać. Aczkolwiek coś czuję, że sam charger mógł powiedzieć papa. Więc w takim wypadku wylutujemy charger i zrobimy pomiar. Bo tak coś mi intuicja mówi, ale może się mylę. Więc idziemy na minionka. Minionek? Chodź, minionek, chodź. Bo tutaj nic złego nie widać. Żaden kondensator nie jest osmolony. Skoro ta blaszka gdzieś poleciała, jakaś iskra musiała wyskoczyć, no to kurde. Bierzemy chota w rękę i zaraz sobie zdemontujemy ten układ. Pyk i nagrzewamy. Trochę topnika możemy dołożyć. I grzejemy dziada. Do kamery sobie tą wyłączymy jedną. Poszło. Ale charger mnie zszokował. Authentico. No i co teraz? Teraz możemy sobie znowu pójść na rezystor pomiarowy i wykonać pomiar, bo możliwe, że ta naprawa będzie polegała na wymianie tylko jednego chargera. Jest jakaś taka mała szansa. Szczęście klienta by było w tym momencie, no ale sprawdźmy. No nie. Dalej jest niestety
22 ohmy na B+. Bez chargera. No niedobrze. Coś musi być zjarane. Coś musi być zjarane. W takim układzie. No nic, będę lutował kabelki. Zrobimy sobie próbę zwarciową. Wyjścia za bardzo nie ma. Bo jak żeby inaczej. Także lutujemy kable. Wykluczyliśmy przynajmniej charger. Chociaż charger też może być uszkodzony, żeby nie było. Prawda? Więc w tym wypadku sprawdzimy. Zaraz coś się zacznie nagrzewać. Póki co laminat. I lutujemy czerwony kabelek, takiego badyla grubego. To jest kabelek do zadań specjalnych. Tak, żeby wszystko trzymało, żeby nie było niedomówień. On jak złapie, to jest koniec. No jeszcze potrzebujemy minusa. No to trochę damy tutaj. Pyk. I na zewnątrz minus. Come on. Siedzieć, siedzi. Teraz tak. Termowizja. Pyk. Zasilanie. Słuchajcie, zasilacz ustawimy sobie na 1 V. Nawet 0,9. Żeby nie było. 0,9 i ile damy mu amperów? 5 amperów. Żeby nie było. Podłączamy zasilanie. No i 3, 2, 1, go i puszczamy. Płyta pobiera 0,7 ampera. I nic się nie nagrzewa póki co. Ta jeszcze cewka gdzieś tu była, gdzie tam było 6 ohmów. Tylko nie wiadomo, czy to było zasilanie ramów, czy nie. Tu nie miałem pewności. Nic się póki co tak zauważalnie nie nagrzewa. Ej, no bez kitu. Głucho. Podbijemy z napięciem do 2 V i Enter. O, 2 ampery pobiera płyta. Oho! GPU się grzeje. Tak jest, ale jaja. Kurde. GPU się nagrzewa. A w zasadzie to pamięci VRAM. No nie. Nie. Mniejszmy napięcie na 1,35. Bo to jest zasilanie RAMu. Kurde, lipa jest. Słuchajcie. Przebity musi być któryś z górnych tranzystorów od GPU. Na mierniku była rezystancja 0,1, tam 0,2 ohma względem masy, ale przy cewkach od zasilania GPU często niestety tak nisko wychodzi. Ale tutaj miałem rację. Na tej cewce, właśnie tej, nie powinna być rezystancja 6 ohmów względem masy, więc Walliego już znaleźliśmy na samym początku, więc nie wiem jakim cudem ta blacha, może ta blacha gdzieś indziej poleciała na laminat, ale kto wie. Ty Franco. Zaraz Wam pokażę jak ustalę, bo płyta cały czas pobiera 1,35 V i 1,3 ampera, prawda? I teraz jak sprawdzić, gdzie jest przebicie, bo można mierzyć, szukać, nie? Ale skoro ona teraz cały czas pobiera prąd, to patrzcie. Na B plusie mamy 1,23, bo tam jakiś jeden delikatny spadek napięcia jest. I teraz szukamy cewki, na której też będzie 1,23. To są cewki od GPU. Nisko, nie? Kolejna cewka, nisko. Kolejna cewka i już, patrzcie. Na tej cewce
jest 1,15 V. Nie powinno być tego napięcia. Nie powinno być. Na pewno tu jest problem. Tutaj mamy 0,1. Też mi się trochę to nie podoba. Fazy od CPU. No nie, no, tylko tu jest problem, w tym miejscu. Czyli ta CWH. Moglibyśmy sobie markerem dosłownie tutaj jakiś tam X napisać, ale trzeba ten marker mieć. Wyłączamy zasilanie, idziemy na miernik, co ja mówię, na minionka. Minionek zaraz nam coś może pokaże sensownego. I to była ta cewka, tak? Z której ściągałem. Na tej cewce był problem. Jeszcze raz sprawdzę, żeby się upewnić. Cyk. Jeszcze raz sobie zmierzymy to zasilanie. Czy na tej cewce? Tak, 1,15 V na tej cewuszce. Niedobrze. Więc teraz trzeba będzie sprawdzić ten tranzystor. Zakładam, że ten tranzystor jest przebity. To jest Dual Asymmetric N-Channel MOSFET. W większości przypadków one się uszkadzają i on z wejścia na wyjście niestety przekazuje zasilanie. O, czekajcie, nie to ujęcie. Pyk i jeszcze HDMI. Szukamy miernika. Miernik. O, dajże tak. To jest trudne. Miernik na ohmy. I mierzymy dupka. Zapewne V-in wchodzi na tych dwóch pinach. To jest kondensator z B+. Te dwa kondensatory to jest B+. Czyli w prawym dolnym rogu wchodzi nam 20 V standardowo, nie? I teraz zmierzmy sobie na jak? Kurde. Tej cewki nie sprawdziłem wtedy. Pomiędzy B+, a dokładnie tą cewką jest zwarcie. Pomiędzy wejściem a wyjściem. Tak najprościej mówiąc, nie? Czyli 20 V jak się tu pojawi, idzie bezpośrednio przez ten MOSFET i przekazuje on dalej i możemy zobaczyć, że to są wiramy. Albo wiramy spaliło, albo nie. Się okaże. Dlaczego spalił się MOSFET? No bo doszło do tej blaszki, gdzieś blaszka poleciała, zrobiło się zwarcie. I teraz pomiędzy bramkami, o, to jest możliwe, że to jest jedna z bramek, a jeśli nie, no to ta bramka. Liczmy, że to jest bramka 1. Mamy 31 ohmów względem wejścia, a na bramce drugiej 16 ohmów. Wszystko źle. Tak być nie może. 16 pomiędzy wyjściem a bramką 30 ohmów. Ten MOSFET można na nim zrobić tak. On jest walnięty bankowo. Trzeba go teraz zdemontować. Nagrzewamy sekcję. To jest ten sam MOSFET, który się zjarał prawdopodobnie u pani Karoliny w Asusie. Tak strzelam. Tak. FDPC 5018 SG. I zapewne teraz bez tego MOSFETA na tych kondensatorach, czyli na gałęzi B+, nie będzie zwarcia. No widzicie, zwarcia już nie ma. Jakby ktoś nie wierzył, to robimy teraz pomiar na rezystorze pomiarowym. Masa względem rezystora pomiarowego. Pokazuje 26. Dlaczego? Jeszcze raz. No dobrze, teraz jest ok. Czyli zwarcie powiedziało cześć. Co robimy teraz? Musimy wlutować MOSFET. Trzeba go skądś złapać. To są te 5018 SG. Ja czekam cały czas na paczkę z nowymi tranzystorami, więc
Idę poszukać w zasobach i za chwilę wracam. MOSFET znaleziony, idziemy na miernik, pokażę Wam w ogóle, co jest zgrane. Po prawej jest ten z X-em uszkodzony, po lewej z demontażu FDPC 5018SG. Pokażę Wam w praktycznych pomiarach, że wychodzi, że faktycznie on jest uszkodzony. Więc odwrócimy sobie jednego i drugiego. Czyli ten po lewej jest jakże sprawny, ten po prawej jest spalony. I teraz patrzymy na miernik. O, zrobimy sobie zoom nawet. I po prawej. Najłatwiej miernikiem się mierzy ten płaski prostokąt i rezystancję względem niego na tych dwóch pinach. I patrzcie. 46 ohmów. Kolejny pin 0,2 ohma. Kolejny pin to już mamy V-in 0,1, bo tymi górnymi pinami wchodzi 20 V. Później mamy bramkę jedną, drugą. A do czego ten pin jest, już nawet sam nie wiem. I teraz drugi tranzystor z demontażu. Możemy sobie go zmierzyć, nie? Czyli tutaj będzie oczywiście zwarcie na mierniku, bo to jest ta sama linia zasilająca. Ale trzeci pin, patrzcie, rezystancja 2,3 MΩ, czwarty pin, nic nam nie pokazuje. Tak samo bramka kolejna, nie ma nic. A na tym uszkodzonym pomiędzy wejściem a bramką 2 ja też nie pokazuje w tym momencie. Więc ewidentnie zwalnięty. I można by było od razu na hura wlutować ten sprawny tranzystor, ale istnieje spora szansa, że go znowu spali. Dlaczego? Bo układ, który zarządza tym tranzystorem, jest walnięty, bo trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego urządzenie się uszkodziło i co spowodowało to uszkodzenie. Więc teraz dobrze by było tą płytę znowu zmierzyć i sygnały w tym miejscu. Dajmy na to pierwszy temat względem masy. Punktem odniesienia niech będzie masa. B+, czekajcie, niech znajdźmy ostrość. Na B+ oczywiście względem masy rezystancja wysoka. Drugi pin, wysoka rezystancja. Trzeci pin, sterowanie zapewne bramką. Po drodze zobaczcie, jest rezystor 0 ohmów. Sprawdźmy, czy jest sprawny, bo jakby ten rezystor był walnięty, bramka nie ma sterowania i zrobi się kuku. Teraz tak, względem masy jeszcze kolejna bramka z drugiej strony. 10 ohmów. Czy tak powinno być? Coś mi się to nie podoba, aczkolwiek kto wie. I właśnie, i na ramach. 20 ohmów względem masy mamy na cewce. Natomiast te 10 ohmów mi się średnio podoba. Czy jest tu gdzieś jakiś rezystor 10-ohmowy? Zerówka jest sprawna. Oho, patrzcie to. Już widzę problem. Widzicie ten rezystor? On ma wypaloną dziurę. No i ta blacha zapewne gdzieś poleciała w tą stronę. Szukamy zooma. Na tym rezystorze jest dziurka. Jaką ma rezystancję? 0,1 ohma. Albo ten rezystor faktycznie... A może to jakiś brud? Teraz tak się zastanawiam. Albo to był brud, ale w sumie jakby rezystor spaliło, no to rezystancja na nim nagle nie robi się 0 ohmów, tylko jest open line, nie? To działa odwrotnie do logiki. Zastanawia mnie 10 ohmów na bramce. Więc żeby nie popełnić tutaj żadnego błędu, głupiego, bo głupie błędy się mszczą, niestety, więc poszukam schematu. Udało się złapać schemat i słuchajcie, uszkodzony tranzystor to jest PQH, w ogóle jakie dziwne oznaczenie, 9404A, tak sobie teraz Asus je nazywa i to jest właśnie ten MOSFET FDPC 5018SG. I na tym tranzystorze mamy oczywiście dwie bramki, gate 1, gate 2.
I z tej jednej bramki idzie linia, idzie i dochodzi do rezystora PR9421. On jest 0 ohmów i on jest obecny, to pokazywałem Wam. Natomiast drugi tranzystor, druga bramka, gate 2 leci tędy. Zielone elementy nie występują na laminacie, więc sprawdzamy, dokąd leci ten sygnał. Pyk. Oczywiście gdzie? Wchodzi do przetwornicy. I my w tym momencie mamy tutaj rezystancję ile? 10 ohmów względem masy. Bardzo mi się to nie podoba. Zakładam, że ta przetwornica może być uszkodzona, więc musimy ją skądś złapać. A przetwornica RT8820AGQW. Także w takim układzie co zrobimy? Żeby nie być gołosłownym, wylutuję ten układ i zobaczymy, czy rezystancja na bramce zmniejszy się. Czyli zmniejszy się, powiększy się, co ja mówię. Więc nagrzewamy. Trochę to trwa. Poszło. W zasadzie teraz moglibyśmy z tą wlutowaną przetwornicą jakkolwiek zrobić test sprzętu, żeby zobaczyć, czy on odpala z procesora Ryzen, ale karta graficzna jest uszkodzona, czy uszkodzona, może za mocno, to było za mocne stwierdzenie, ale wiadomo, nie zadziałałaby w tym momencie, bo pamięć VRAM nie będzie widoczna, bo nie jest zasilana. I jak w ogóle wygląda statystyka takich napraw? Skoro był zwarty górny tranzystor od ramów, no to tak mamy 80%, że ramy upaliło, a 20%, że nie. Bo dlaczego MOSFET się spalił? Bo doszło do przeciążenia zapewne i te 20 V faktycznie mogło pójść na ramy. Także tutaj sobie nakładamy nowej, świeżej cynki, pyk, wymieszajmy trochę to. Dobra. Teraz thermal pada zbierzmy, bo za dużo tej cyny jest. O, come on baby, chodź. O, tak samo stąd. No ta płyta to jest gruby zawodnik, to się tak wydaje, ale wcale tak łatwo nie idzie. Jeszcze troszeczkę tutaj. I znowu jeszcze tu. Niechaj będzie. Potem to dogrzejemy, hoter to wszystko wyrówna. I przemyjmy sobie laminat i zaraz zobaczymy, czy dobrze mówiłem, czy nie. Pytanie, czy schemat był do dokładnie tej samej wersji płyty głównej, czy jednak coś tam może innego było. Przemyte. No dobra, teraz sprawdzamy rezystancję względem masy na bramce drugiej. No i zobaczcie, nie ma nic, jest pusto. Czyli ta przetwornica siadła. Jest opcja taka, blaszka poleciała w stronę przetwornicy, zwarło bramkę, to na niej zrobiło się zwarcie, MOSFET został źle wysterowany i poszło przez tą cewkę. No i teraz układ. Gdzie jest ten układ? Jakie on ma oznaczenie? KP równa się 8A. Coś takiego musimy znaleźć. Idę szukać w swoich zasobach. Zaraz wracam. Jest układ, także spoko. KP równa się 6G w tym wypadku. Nie wiem jak tam było, ale mniejsza z tym. Dajemy trochę topnika, wlutujmy przetwornicę i zobaczymy, czy na tej bramce będzie niska rezystancja względem masy, czy jednak nie, bo się okaże, nie? Grzejemy. Dawaj, baby. O, przesunąłem. Lutowanie tych układów nie jest wcale takie proste, jak by się mogło wydawać. Piny są już bardzo małe, więc warto oblutować tą przetwornicę dookoła. Póki laminat gorący, no to grotem bez problemu podjedziemy.
Więc lecimy. No albo nie podlecimy, bo jednak już ciepło uciekło z układu, więc zaraz będę musiał go dogrzać dodatkowo hoterem. Tak jest. No nie daje rady ten grot. Niestety, ale w tym wypadku za słaba moc grota. Nie ma siły rozgrzać pól, bo dojście jest, ale ledwo co to ogarnia. Ok, hot w rękę, minimalny nadmuch i walczymy. Wystarczy, mówię, trochę hota i zobaczcie, już jest lepiej. Już się cena zaczyna prowadzić. O to chodziło. O, właśnie tak jak teraz. Jeszcze z tej strony. Aczkolwiek trochę ta przetwornica jest krzywo, więc muszę ją wyprostować. Gdzie tu jakaś penseta dłuższa? Chodź, Spox. Grzejemy cię, Franco. No dawaj. Myślę, że jest lepiej. I jeszcze prawa strona, oblutujmy te piny. Moment, bo jest za gorąco. O, teraz. Jest, jest. No spoko. Jak patrzę na zegar, już trochę nagrywam, więc sorry. Ludzie będą kręcili nosem. Przepraszam. Ale wiadomo, ja i tak pauzuję, a taka naprawa laptopa trwa o wiele dłużej, nie? W tym wypadku. Więc teraz tak. A, jeszcze miałem rezystancję zmierzyć. Właśnie przed wlutem tranzystora. No i zobaczmy. Zobaczmy, co jest grane. Jaka jest rezystancja względem masy na bramce. I widzicie to? 100 kΩ i rośnie. Rośnie, czyli ta przetwornica była walnięta. Jakbym wymienił sam MOSFET, byłoby kuku, bankowo. Więc lepiej trochę pomyśleć, zrobić pomiary. No i wtedy zobaczymy. Grzejemy. Nagrzać te pady nie tak łatwo. O, już napływa. I kładziemy go. Siedzi? Siedzi. Pływa. O, właśnie teraz. Siadł sobie elegancko. Miód malina. Cyna złapała. Przemyję jeszcze delikatnie laminat. Szczoteczka w ruch. Wszystko jest upaćkane, bo jednak czerwone laminaty mają to do siebie, że ciężko jest je domyć. Centralnie, żeby był blask, trzeba się napucować. Nie ma lekko. A swoją drogą to nie sprawdziłem jednej rzeczy. Jaka jest karta graficzna w tym laptopie? Jakie to jest oznaczenie? GN20 E3A1. Z tego co pamiętam, jest to GeForce RTX 3060, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak myślę. Dobra. Co teraz? Co teraz? Słuchajcie. Teraz trzeba tak naprawdę podłączyć V-in i zobaczyć, co się dzieje. Aczkolwiek jeszcze, zanim to zrobimy, to rezystancję w B+ trzeba zmierzyć, nie? Żeby się nie okazało, że teraz znowu na B+ jest coś nie halo. A, jeszcze tak się pośpieszyłem. Trzeba charger wlutować. Właśnie, Spox. Dawaj, 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 dawaj. Gdzie jest mój charger? Idę szukać chargera i go lutujemy z powrotem, bo ten koleżka prawdopodobnie jest sprawny.
Ja założyłem na początku, że wiecie o co chodzi. Skoro blacha wyleciała obok gniazda od baterii, no to poleciała blacha gdzie? No na charger, jego upaliło. Ale w tym wypadku ta historia nie jest możliwa, więc z tym chargerem z powrotem wracamy. Także znowu topnik. Lewy górny róg to pierwszy pin. I lutujemy bardzo dziwny charger, czyli Beku 24780. No mówię, pierwszy raz spotykam. Znaczy, no już mieliśmy te Asusy w podobnej maści, ale nie zwracałem uwagi na ten charger. Standardowo to, co dostajemy na co dzień, to poprzednia generacja tego chargera. Grzejemy. O, właśnie tak. Siadło? Nie, krzywo. Teraz jest lepiej. Wcale nie jest tak prosto podlutować takie układy. Wyprowadzenia są naprawdę już małe. Kto nie lutował, to powie, proste, ale to wszystko jest proste, jak wiesz, jak to zrobić, nie? Czy mechanik samochodowy, czy tam elektryk samochodowy wie doskonale, jak podejść do danego sprzętu. Jeżeli spędził przy tym setki godzin, wie jak to ugryźć. Tak samo z serwisantami, aczkolwiek w przypadku naprawy takich laminatów człowiek cały czas czuje się, jakby pierwszy raz widział płytę. Ciężko jest mieć obcykane takie laminaty, bo tego mało się robi. Ale trzeba walczyć. No okej, teraz tak. Ujęcie od góry, bach. Trochę się... O, przycięło! Ej! Hej! Co? Dlaczego? Nie tnij, nie tnij. Sprawdzamy B+. Wysoka rezystancja. No dobra. Zaraz podłączymy zasilacz i sprawdzimy, czy coś się będzie nagrzewało, czy jednak nic. To jest gitara. Także idziemy na termowizję. O, mniej więcej w ten sposób. I podłączymy sobie zasilacz. Albo coś walnie, albo nie walnie. A możliwe, że wiecie, coś tutaj w gałęzi zasilania VRAMów też będzie nie halo. Kto wie. Jeszcze tak tylko troszeczkę schłodzimy tą sekcję. O. No i kompresor się odezwał w tle, ale nieważne. Podpinamy zasilanie. Tylko jeszcze... kabelek odlutujmy sobie jeszcze minus. Chodź baby, chodź. Sorry za szumy. Termowizja, żeby nie uszkodzić się, wykrywa, że nagrzany element ma więcej niż 120 stopni. To jest takie zabezpieczenie, żeby sensor się nie uszkodził, więc z automatu ją odcina. A w naszym fachu nie jest potrzebne nic powyżej 120 stopni, no bo wiadomo. Ok, teraz tak. Podpinamy zasilanie i 3, 2, 1 go patrzymy, czy nic nie będzie się nagrzewało na laminacie, bo nie mamy podglądu na zasilacz. I co? W tym miejscu coś się nagrzewa. 40 stopni. Karta graficzna raczej zaczyna się nagrzewać. Charger się grzeje. Ej, zobaczmy co z napięciami. Kurde. B plus 20 V. No bez jaj. 20 V mamy. O! GPU chyba startuje. 12 V na tej cewce. Czy tam 1,2? Jeden 2 V na linii, którą regenerowaliśmy, pojawiło się. Niestety nie mamy zasilania na CPU. Ten układ się grzeje. ALC. Kurde bele. Ajajaj, wiecie jak mogło być? Ja pierdzielę.
mogło dojść do zwarcia pomiędzy B plusem a linią 5V. Jest taka spora szansa. I upaliło ileś różnych układów w gałęzi 5V. I czekajcie. Dlatego CPU może nie startuje. MPS. To jest przetwornica procesora. Na niej jest jakiś ślad. No ale może tak miało być. To jest przetwornica CPU. Bo na ten moment CPU teoretycznie nie startuje, GPU startuje, ale nie mam zbyt wielkiego podglądu, bo nie mam końcówki przystosowanej pod nowsze modele Asusów, więc psia dupa. Jeszcze raz, puszczamy zasilanie. Zobaczcie, pierwsze co, odczuwalnie nagrzewa się w tym miejscu układzik. To jest przetwornica niestety od 5V. Karta graficzna, chipset, trochę się nagrzewa. Fazy od zasilania to GPU musi być. Tak. Też się nagrzewają. Oho, patrzcie. No i do dupy jest. Ten układzik się nagrzewa. Widzieliście? Patrzcie. Czyli tu mocniej walnęło. Ja pierdzielę. 50, 60, 61. I ta płyta teraz zrobi reset zapewne. O. I zobaczcie jak mruga. I już. 68, 69, 70 stopni na tym układzie. Kolejny Asus, gdzie z igły zrobiły się kurde widły. Nienawidzę tego. Czyli tak, gdzieś tutaj jest coś nie halo. Układ APL 60 12. Dlaczego to się nagrzewa? Kto to będzie wiedział? Czyli to głównie ten układ robi mnie w bambuko. Idziemy na schemat i zobaczymy, czy w ogóle coś ustalę. APL 6012. Czym jest ten układ? Przetwornica PU9001. SDA, SCL, jakaś komunikacja od 5V VSUS, o nie. Źle to wygląda. W takim układzie, poczekajcie jeszcze, tylko tak, VIN, gdzie to jest VIN jakiś? Temp sensor, czujnik temperatury. Coś słabo wczytuje tego PDF-a, jak bumcyk trąba. SDA. Dobra, pierwszy, drugi pin trzeba sobie zmierzyć w ogóle. Jaka jest rezystancja na nim? Zresztą po kolei trzeba przelecieć. VDD, trzeci pin. Zasilanie, tak? Niedobrze. Niedobrze. Nie tego się spodziewałem. I w takim momencie taki materiał, właśnie kiedy jest cięty typowo, no to wydobędziemy z niego maks. A teraz to będzie gdybanie. Dlaczego? Nie działa. I już mi się to mocno nie podoba, bo jest źle. Pierwszy pin SDA, drugi pin. Nie, pierwszy pin jest tutaj. Drugi pin. Trzeci pin. Czwarty pin. Piąty pin. APL 6012. Moment. Przeleciałem ten układ dookoła. On ogólnie jest od protekcji. To jest fajnie wykombinowane. Kurde.
Gdzie to jest? P90 Protection. I on po kolei ma linię 0,75 V, 3,3 V, 5 V, 1,8. On wszystkim zarządza. Jeżeli on wykryje gdzieś problem, on się zabezpiecza. No i patrzcie teraz. Niestety, ale właśnie na tym rezystorze 2,2 ohma rezystancję mamy poprawną. To jest zapewne linia 5V zasilająca ten układ. No i teraz, patrząc jaka jest rezystancja na tej linii, 9 ohmów względem masy, więc albo on jest walnięty, albo linia jest obciążona, więc szybko go wylutuję. No i kto wie, ale wyczuwam tutaj o wiele większy problem niż początkowo myślałem. Niestety poszło po bandzie. Bankowo 20 V poleciało na piątkę i zrobiło zniszczenia. Na 100%. Teraz znowu mierzymy rezystancję względem masy na tym pinie. Jak jest? 36 ohmów. No nie. Nie. 37. Jest źle. W dalszym ciągu jest niska rezystancja na linii plus 5V SUS. Ajajajajaj. Nie tego się spodziewałem. Nie tak miało być. I teraz dla przykładu, żeby Wam to pokazać. To jest przetwornica od zasilania procesora. Tam mamy rezystor 2R2. No i na nim względem masy zapewne będzie co? 8 ohmów, czy tam teraz 30. Patrzcie. A nie, tutaj jest wysoko. To sorry. Fałszywy alarm. Więc to jest gitara. Ale gdzieś tu po drodze będzie źle. Chociaż tutaj nie. Trzeba będzie zrobić próbę zwarciową, podlutować kabelek i tyle, no bo co innego mi zostanie. Jeszcze tak się zastanawiam. Właśnie tak jeszcze upewniłem się, żeby nie było z tym rezystorem 2R2. To jest rezystor, słuchajcie, PR9007. I właśnie on, z niego wchodzi plus 5V SUS. Więc musimy się podlutować pod pin pierwszy kabelkiem. No i zrobić próbę zwarciową. Puścimy 5V i zobaczymy, ile rzeczy się będzie nagrzewało. Lipa. Ja już mam jednego takiego właśnie Asusa, który też chyba była robiona konserwacja. I niestety laptop zakończył żywot. I tam jest popalone masę układów od linii 5V. Więc źle. Lutujemy druta. O tak. Teraz masę podlutujemy obok. Pyk. Sorry, że tak widzicie dużo. Bywa. Polutowane, polutowane. Dobra. 5V ustawimy sobie. Teraz na termowizję. Termowizja, chodź. Pyk. Nie tak miało być. Nie tak miało być. Nie tym razem, kurde. Szybko, korat. 5V damy mu 5. Albo dobra, dam mu 2. Żeby nie było. Jeszcze co walnie i co. Puszczamy 3, 2, 1, go. A przy 2V ta płyta nawet nie chce jeść papu. 35 mA pobiera. No to dobra, dajmy mu 5, żeby nie było. I on. No i śmiechem, żartem. Płyta pobiera 220 mA, czyli mega mało. Ale, no już, no właśnie. Widzicie to? Wiecie, co się grzeje w tym momencie? Ten układzik. Co się jeszcze grzeje? Ten układzik. O, ten układzik się grzeje. To jest układ audio. Kurde. Kolejny układ, jaki się grzeje, w tym miejscu. On się najbardziej nagrzewa. No i niestety, ale... A, to jest przetwornica 3,5V, bo to jest TI 1285A.
Ona sama w sobie się praktycznie nigdy nie uszkadza, więc może faktycznie wystarczy wylutować ten układ, chip od audio ALC 289 do góry nogami, dziwne oznaczenie, i kto wie, może nie będzie takiego poboru. Próbujemy. Jeszcze tak, musimy kaptonem zakleić plastikową obudowę tutaj po lewej, bo demontując audio zaraz nam się stopi gniazdo od speakerów, od głośników, nie? Więc jeszcze chwila. Zabezpieczamy. O, właśnie tak. Myślę, że można jeszcze jeden listek kaptona. Oj, ten kapton to jakiś taki biedny. Wyczuwam, że się zaraz i tak będzie to topiło. Bo użyłem tego dziadowskiego kaptona, a nie czegoś dobrego. To było pod ręką. Ściągamy audio. Może tylko to, ale nie wierzę. Tak na logikę to nie koniec. Come on. Mówiłem, że się kapton odklei, dziadostwo. Na szczęście się nie przytopiło gniazdo. Właśnie tak to jest z tanimi kaptonami. Się same odrywają. No dobra. I znowu idziemy na termowizję. Co prawda laminat jest w tym miejscu nagrzany, 95 stopni. Trochę go ostudzę. Wystarczy mu. I znowu puszczamy zasilanie. 3, 2, 1, go. 118, 112, 111 mA na linii 5V. Przetwornica w tym miejscu dalej delikatnie się nagrzewa. I właśnie KBC. KBC jest tutaj. KBC BGA, ale... A weź ty, idź stąd. No powiem wam, że teoretycznie tak mogłoby być. Teraz tak, odpinamy zasilanie. Zmierzmy sobie rezystancję na tej linii właśnie plus 5V SUS. To jest batalia. 30 ohmów, źle jest. To nie będzie gadało. Nie ma bata. Nie. Nie ma opcji. I teraz robi się problem, bo przetwornica, dobra, wylutujmy ją. Wylutujemy przetwornicę 3,5 V. Może faktycznie ją wystrzeliło. Aczkolwiek szansa jest mała. Ale wylutuję. TI 1285A. Zamienniki tej przetwornicy mam w razie czego. Come on. Kolejny układ zdemontowany. No i znowu termowizja. Będzie cieplutko. Ale to tylko w tym miejscu. Puszczamy zasilanie. 3, 2, 1, go. No tak. Zabrałem kabelek. Trzeba podpiąć. Podpinam. O! 6 mA. Ty, może faktycznie był układ strzelony. Mogło walnąć przetwornicę. Jak bumcyk trąba. No dobra. W takim układzie idę szukać układu i lutujemy zaraz ten właściwy, więc momencik. Tak szukam układów. No i nie mam tej przetwornicy na ten moment, ale tak znowu wziąłem sobie miernik w łapę. No i kurde, ale mamy dalej niską rezystancję w 5 V. Patrzcie. No niestety. Jest 16 ohmów na linii 5 V, na tej linii 5V SUS. I co najgorsze, że nawet teraz, jak podłączymy kabelek, puścimy te 5 V, cyk,
I zobaczcie, płyta pobiera 24 mA. Nie pobiera praktycznie nic. I nie chce się nic za bardzo nagrzewać. W tym miejscu coś tam mrugnęło. Możliwe, że jeszcze ciężko nawet powiedzieć, czy to faktycznie coś się nagrzewa, czy nie. Spore są odbłyski. Ale tak, ten układ, kolejny, który się nagrzewa, delikatnie. Kolejny hotspot, czyli coś tu nad moim palcem, ciężko powiedzieć. Ajajaj, no dzisiaj tego już nie ogarnę, bo to nie ma za bardzo skąd układów brać. Wiemy jedno, jest problem. Nie odbijaj światła, tu jest KBC BGA. Jeszcze on by dostał po tyłku? Sprawdźmy. Nie. KBC pod kątem BGA w porządku. Także dobra, jeszcze na koniec wylutuję tego dupka małego. Zdejmujemy zasilanie. No i żeby nie było. Przy samym złączu jakiś układ UP90. Nawet ciężko zobaczyć. UP0132P. I złącze klawiatury nieopodal. Będziemy dmuchali w drugą stronę. Zobaczymy, czy się uda. Dmuchamy bardziej tam za układ, a on i tak się wylutuje. Poszło. Złącze się nawet nie przytopiło. No i znowu rezystancja. Zmierzmy rezystancję, bo rezystancja jest słowem klucz. Czarno to widzę. Po prostu dramat. 44 ohmy względem masy. Dalej coś obciąża linię, niestety. Cały czas bez zmian. Dopóki tu się nie zrobi rezystancja 2 kΩ, to nie ma sensu. To jest szukanie igły w stogu siana. I dalej, trzeba czekać cierpliwie bardzo długo, aż coś zacznie się widocznie nagrzewać. Na ten moment tak się nie dzieje. Mówię, ja mam bardzo podobnego Asusa z wielką ilością popalonych układów. Jeszcze go nie lutowałem z powrotem, bo układy mam, bo klient pozamawiał to wszystko z Chin, ale czarno to widzę. Tak samo tutaj. Widzicie, jedna zawleczka poleciała gdzieś na płytę i bankowo 20 V poszło na piątkę. I koniec końców mamy tutaj festiwal spierdzielenia, tak ładnie mówiąc. Masakra. Co za odbłysk? Podkładki to one się tak świecą. No i nic się nie nagrzewa. Mocny procesor, mocna grafika, czy no grafika może nie najwyższych lotów, ale po co ci lepsza do przenośnego laptopa 14-calowego i tak się będzie to gotowało. No ale mocny sprzęt, jeden głupi błąd i bye bye. Dzisiaj kończę, bo nic nie wymyślę. Trzeba od tego trochę odpocząć i zobaczymy, zmierzę się, jak dam radę ogarnąć. Poinformuję Was o tym. Jak się podobało, łapa w górę, jak nie, łapa w dół. Napisz, co myślisz o tym wszystkim i tyle. Do następnego. Cześć, hej!